Dziś w odcinku kolejna próba przelotu na Azory, wizyta w Ponta Delgada, spacer wokół Lagoa das Furnas i wyprawa na obserwację wielorybów. Zapraszam. Jedziemy właśnie na lotnisko do Lizbony i robimy drugie podejście do przelotu na Azory. Dobra, to witam Was z lotniska w Lizbonie. Dzisiaj drugie podejście na Ponta Delgada. Dzisiaj jest strajk służb publicznych w Portugalii. Wiele lotów jest odwołanych, ale nasz na szczęście ma się odbyć, także próbujemy po raz drugi. Jak widzicie, dzisiaj sytuacja na lotnisku wygląda zupełnie inaczej. Jest pusto, bez kolejek, także idziemy na kontrolę. Jest to już nasza czwarta wizyta na tym lotnisku w ciągu zaledwie kilku dni, więc jego topografię mamy już opanowaną. Lotnisko w Lizbonie to największy port lotniczy Portugalii. Znajduje się 7 km od historycznego centrum miasta i obsługuje ponad 36 milionów pasażerów rocznie. Niestety, lotnisko ma tylko jeden pas startowy, co powoduje, że bardzo często występują tu opóźnienia, szczególnie latem, gdy lotnisko pracuje na granicy swojej przepustowości. W planach jest budowa nowego lotniska do 2034 roku. Podam Wam jeszcze kilka ciekawostek o linii TAP. TAP Air Portugal to jedna z najstarszych linii lotniczych w Europie. Powstała w 1945 roku, obsługuje około 90 kierunków w ponad 30 krajach, dysponując flotą liczącą około 100 samolotów. TAP jest często nazywany mostem nad Atlantykiem, gdyż jest głównym przewoźnikiem na trasach do Brazylii, byłych kolonii portugalskich, czyli Angolii, Mozambiku i Wysp Zielonego Przylądka, a także na Azory i Maderę. My mieliśmy szczęście, że nasz lot jako jeden z nielicznych nie został odwołany. Portugalia uznaje połączenia z Azorami i Maderą za usługi o podstawowym znaczeniu publicznym, gdyż dla mieszkańców tych wysp transport lotniczy jest odpowiednikiem połączeń drogowych czy kolejowych na kontynencie. Zapewnia im dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Niestety linia TAP nie jest w najlepszej kondycji finansowej, ma wysokie zadłużenie spowodowane wymianą floty i niewielkimi marżami. Dawniej linia TAP finansowała operację powiększania piersi stewardesom, także widać, że zarządzający tą linią bardzo dbali o jej wizerunek. Witam Was z Ponta Delgady. Udało nam się wreszcie dolecieć na Azory. Tu zaczynamy naszą azorską przygodę. Lotnisko w Ponta Delgada na wyspie São Miguel jest głównym portem lotniczym Azorów, obok lotniska na wyspie Terceira. Dlatego też lecąc na inne wyspy archipelagu, na pewno będziecie mieli przesiadkę na jednej z tych wysp. A my jedziemy teraz odebrać auto z wypożyczalni, zrobimy zakupy w Ponta Delgada i jedziemy do naszego domu w miejscowości Vila Franca do Campo. A oto nasz SUV, którym będziemy przemierzać Azory. Idziemy teraz coś zjeść w polecanej knajpce Ponta Delgada. Będziemy podróżować grupą 7-osobową, dlatego też zdecydowaliśmy się na 2 mniejsze auta, aby mieć większą elastyczność. Są przed nami. Doceniliśmy ich możliwości. Jedną rzecz, piąteczka! Dało się! Dolecieliśmy na Azores.
My na lunch wybraliśmy restaurację Taszka. To jedna z najbardziej znanych restauracji na całym archipelagu. Popularna wśród zarówno turystów, jak i mieszkańców wyspy. Taszka specjalizuje się w kuchni azorskiej i portugalskiej, ale w nowoczesnym wydaniu. Nie jest to restauracja typu fine dining, bardziej przypomina gwarne portugalskie bistro z przyjazną atmosferą. Podobno mają tu świetną ośmiornicę, tuńczyka oraz unikalne lapasz, czyli jadalne ślimaki morskie, które żyją przyczepione do skał w strefie przybrzeżnej oceanu. Na pewno spróbujemy. A oto wjechały ślimaki lapasz, salpicón de pulpo, czyli sałatka z ośmiornicą, A tu wjechała kaszanka z ananasem. i oto ośmiornica w wersji gotowanej oraz smażonej. Próbujemy. Ślimaczki zjedzone były bardzo pyszne. Nie przepadam za bardzo za ślimakami, ale ta wersja z pomarańczką była bardzo smaczna. Wszystkie nam tutaj smakowały. Na Azorach mają swoje piwka rzemieślnicze, których na pewno jeszcze spróbujemy. A tu widzicie Igreja Matriz de Saint-Sebastián, główny kościół miasta zbudowany w XVI wieku. Kościół został poświęcony świętemu Sebastianowi, patronowi chroniącemu przed epidemiami. Wybór patrona nie był przypadkowy. W XVI wieku mieszkańcy Azorów często zmagali się z chorobami przywożonymi przez statki przypływające z różnych części świata. Ponta Delgada została założona w XV wieku, niedługo po portugalskiej kolonizacji Azorów. Początkowo najważniejszym portem na São Miguel była Vila Franca do Campo, ale po tragicznym trzęsieniu ziemi i osuwisku w 1522 roku jej znaczenie spadło. Ponta Delgada zaczęła przejmować rolę głównego ośrodka wyspy. Miasto zaczęło się szybko rozwijać dzięki handlowi cukrem, eksportowi drewna, uprawie pomarańczy oraz hodowli bydła i produkcji nabiału. Azory były ważnym punktem na trasach między Europą a Ameryką. To tu zatrzymywały się statki, aby uzupełnić wodę i żywność. Dobra, idziemy po auta na parking i jedziemy do naszej kwatery w Vila Franca do Campo. A to nasz domek Ani z Zielonego Wzgórza. Wygląda pięknie. Zaraz będzie wejście, zobaczymy jak to wygląda w środku. Jeszcze musimy chwilę poczekać na gospodarza z kluczami i zaraz wchodzimy. Okazało się, że przypadkiem wynajęliśmy dom jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców Vila Franca do Campo, czyli doktora Antonio da Silva Cabrala, który był lekarzem, społecznikiem i w końcu burmistrzem miasta, o czym świadczy tablica pamiątkowa na ogrodzeniu domu. No dobra, to wchodzimy do domku Ani. To jest taka kuchnia. Mamy tu jakiś zestaw powitalny. To jest taka nasza mała jadalnia. I idziemy dalej po schodach.
Tu mamy jeden pokoik taki. Tu mamy drugi pokoik. Tu mamy łazienkę. I jeszcze jeden pokoik. Z tyłu za domkiem jest plantacja bananów. Wróćmy jeszcze na chwilę do doktora Antonio da Silvy Cabrala. Antonio przyczynił się do elektryfikacji całej miejscowości. Od 1900 roku Villa Franca do Campo stała się pierwszym miastem na Azorach z publicznym oświetleniem elektrycznym i podobno również pierwszą miejscowością w całej Portugalii, która uruchomiła publiczne oświetlenie elektryczne. Zasilająca energia pochodziła z elektrowni wodnej w Ribeira da Praia. Wykorzystywała ona wodę spływającą z gór São Miguel do napędzania turbiny. Drodzy Państwo, w imieniu zarządu wyjazdu na Azory chciałabym bardzo podziękować liniom lotniczym TAP Air Portuguese oraz SATA Airlines za to, że W końcu wylądowały. w końcu lądowaliśmy po przejściach, ale z fajnym przerywnikiem w Cascais. Ale jednak jesteśmy tu, na Azorach, jesteśmy na wyspie São Miguel, w miejscowości Villa Franca Do Campo. Pijemy sobie winko i świętujemy. Brawo zespole nasz wspaniały. Jesteśmy z Was dumni, że to przetrwaliście. Piję sobie kabola. Chin chin. Cheers. Uroczyste śniadanie. My teraz jedziemy do Furnas, a ja przy okazji opowiem Wam pewną ciekawostkę. Zanim powstało lotnisko w Ponta Delgada, na północnym wybrzeżu wyspy São Miguel, funkcjonowało lotnisko Aerodromo de Santana. Lotnisko Santana powstało z powodów strategicznych. To stamtąd podczas II wojny światowej kontrolowano obszar północnego Atlantyku. Po zakończeniu wojny do 1969 roku lotnisko służyło ruchowi cywilnemu, będąc głównym lotniskiem wyspy São Miguel. Lotnisko Santana miało jednak kilka istotnych ograniczeń. Miało relatywnie krótką drogę startową, położenie utrudniające dalszą rozbudowę, a coraz większy ruch lotniczy wymagał przyjmowania coraz większych samolotów. Dlatego też pod koniec lat 60. zdecydowano o budowie nowego lotniska w pobliżu Ponta Delgada. Mieszkańcy wyspy lotnisko w Santana nazywali Aerovacas, czyli lotnisko krów. Ponieważ nie było ono ogrodzone, to stada krów często wchodziły na pas startowy, co zmuszało obsługę i pilotów do przeganiania zwierząt przed lądowaniem i startem samolotów. Przyjechaliśmy do Furnas. Wybieramy się teraz na hike dookoła jeziora, a później spróbujemy zaatakować termy, czyli gorące źródła. Startujemy.
Idziemy teraz na hike dookoła jeziora Furnasz. Jak widzieliście, pogoda się tu bardzo szybko zmienia. Startowaliśmy, świeciło słońce, później padał deszcz. Teraz znowu wyszło słoneczko. Jest bardzo zielono i bardzo ładnie. Nagle na szlaku spotkałem grupę turystów z Polski. Pytam, jak się bawicie? A oni milczą. Furnasz to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Azorach. Często uznawane jest za serce geotermalne wyspy São Miguel. To niewielkie miasteczko liczące około 1500 mieszkańców leży wewnątrz ogromnej kaldery aktywnego wulkanu Furnasz. W przeciwieństwie do wielu miejsc, gdzie aktywność wulkaniczna jest ukryta głęboko pod ziemią, w Furnasz można ją dosłownie zobaczyć i poczuć. Z ziemi wydobywa się para wodna, bulkoczą błotne kotły, biją gorące źródła i czuć charakterystyczny zapach siarkowodoru. Jak widzicie, baza turystyczna jest już troszkę przestarzała. Takie mają tutaj rowerki wodne. U nas takich to szukać już teraz tylko w muzeum. Idziemy dalej. Idziemy obejrzeć Furnasze. A tu widzicie te piece Furnasz, w którym gotują swoje tradycyjne kociołki zanurzone w gorącej glebie. Mam nadzieję, że poczekamy, aż będą je wyciągali, bo wyciągają gdzieś między 11:30 a 12:30. Kociołki trafiają od razu do restauracji, także żeby zjeść cozido, trzeba wcześniej sobie zarezerwować miejsce w restauracji, ale jeszcze spróbujemy przeatakować. Wygląda to podobnie jak na Islandii, w sensie, że są takie pomosty, którymi się przechadza wzdłuż tych gorących źródeł. No, skala jest na pewno dużo mniejsza. Dobra, idziemy dalej dookoła jeziora Lagoa das Furnasz. Hike liczy około 9 km, podobno jest bardzo łatwy, a cała trasa powinna nam zająć do 3 godzin. Przed przybyciem Portugalczyków w XV wieku Azory były niezamieszkane. Dziś liczą one około 250 tysięcy mieszkańców rozproszonych na 9 wyspach. Najludniejszą wyspą jest São Miguel, na której mieszka ponad połowa całej populacji archipelagu. Azorczycy kulturowo są Portugalczykami, ale przez ponad 500 lat życia na odizolowanych wyspach wykształcili własną tożsamość regionalną. Mieszkańcy mówią po portugalsku, ale azorski akcent bywa trudny do zrozumienia nawet przez kontynentalnych Portugalczyków. Azorczycy na pewno są spokojniejsi i mniej pośpieszni niż mieszkańcy kontynentalnej Portugalii. Bardziej przywiązani do rodziny, pomocni wobec turystów i dumni ze swej wyspy oraz lokalnej społeczności. A tu jest jak w Kioto, zobaczcie. Mamy las bambusowy.
Hike wokół jeziora Furnasz jest bardzo miłym spacerkiem. Po drodze już widzieliśmy furnasze, te piece. Później spacerek wzdłuż jeziora. Później widzieliśmy las bambusowy, który był dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem w tym miejscu. No jest tu bardzo przyjemnie, słychać ptaszki. Czegoż chcieć więcej. Dobra, pętelka wokół jeziora Lagoa Dash Furnasz zakończona. Schodzimy na parking i jedziemy za chwilkę dalej. Wchodzę teraz do restauracji Banhos Ferreos. Jak widzicie, jest tutaj sporo lokalesów. I my. Weszliśmy właśnie do lokalu Banhos Ferreos spróbować Cozido Dash Furnasz, czyli takiego kociołka z tych piecy furnasz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. It's your first time? It's your first time eating seafood? So here you have cow, pork and chicken. Then you have meat sausage, blood sausage, sweet potato, regular potato, yams. Then you have here cabbage, kale and carrots. Okay, enjoy it. Thank you. A jak Cozido? Najlepsza była kapustka i ziemniaczki, bo był przesiąknięty. I duże porcje. Wow. Nie do przejedzenia. Zresztą nam zostało o tutaj jeszcze. A teraz zabieram Was na obserwowanie wielorybów i delfinów. Wyspa São Miguel słynie z obserwacji tych morskich zwierząt. Azory leżą na środku Atlantyku na skrzyżowaniu szlaków migracyjnych wielu gatunków waleni. Dzięki temu można tu zaobserwować ponad 28 gatunków wielorybów i delfinów, co czyni archipelag jednym z najlepszych miejsc na świecie do whale watchingu. Większość rejsów wypływa z Ponta Delgada lub Villa Franca do Campo. Wody wokół wyspy bardzo szybko osiągają głębokość ponad 1000 metrów, dlatego wieloryby pojawiają się stosunkowo blisko brzegu. Rejsy trwają około 3 godzin i kosztują około 60-70 euro. My niestety nie spotkaliśmy wielorybów, ale za to widzieliśmy kilka rodzajów delfinów i latające ryby. W ramach rekompensaty opłynęliśmy wyspę Ilhéu de Villa Franca do Campo. Wyspa ta to jeden z najczęściej fotografowanych obiektów na całych Azorach. Powstała ona w wyniku podmorskiej erupcji wulkanicznej, która utworzyła niemal idealnie okrągły krater. Waves crash like thunder, our tale will unfold. Echoes of sailors that dance with the night. In the heart of the storm we'll find our might. Nasz rejs dobiegł ku końcowi. Wracamy do naszego wspaniałego domu trochę odpocząć i widzimy się w następnym odcinku, w którym pokażę Wam plantację herbaty, ananasów, odwiedzimy lokalną winnicę i zrobimy na pewno jakiś hike. Zapraszam!